Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny dzień jedzenia, gdzie przygotujemy 3 pyszne, niskowęglowodanowe posiłki. Zrobimy pieczoną fritatę z warzywami i tuńczykiem, krem z dyni z chrupiącymi chipsami z boczku, a jako ostatnie danie zapiekankę warzywną z kurczakiem. Proste i szybkie dania, które można zrobić na 1, 2 lub 3 dni. Wpisują się nie tylko w dietę niskowęglowodanową, ale można je także przygotować dla całej rodziny. Zaczynamy od dania pierwszego, pieczonej fritaty z tuńczykiem. Na początku przygotujemy wszystkie składniki. Potrzebujemy kawałek cebuli, który drobno kroimy. Może to być czerwona cebula lub także zwykła. Kolejno kilka pomidorów koktajlowych kroimy na połówki. Do naczynia do zapiekania, moje ma średnicę 16 cm, wlewamy trochę oliwy z oliwek i dodajemy następnie 3 jajka. Doprawiamy solą i pieprzem, można także dodać inne ulubione przyprawy, a następnie rozkłócamy całość za pomocą widelca. Teraz czas na dodatki. Użyjemy tuńczyka w sosie własnym, a następnie dodajemy pozostałe składniki. Cebulę, oliwki, pomidory oraz trochę mrożonej fasolki. Dokładną listę składników, których użyłam, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Całość zapiekamy w airfryerze przez około 25 minut, temperatura 180 stopni Celsjusza. To danie można również upiec w piekarniku, wtedy wydłużamy czas do 30-35 minut lub także możemy je usmażyć na patelni pod przykryciem. Danie numer 2 to kremowa zupa z dyni z dodatkiem chrupiących chipsów z boczku. Do jej przygotowania wykorzystamy połowę cebuli, która została nam od wcześniejszego śniadania, a także będziemy potrzebować połowę czerwonej papryki oraz kawałek dyni Hokkaido. Wszystko kroimy w kostkę. Na dno garnka z grubszym dnem dodajemy oliwę, podsmażamy następnie cebulę. Po kilku minutach dodajemy paprykę i podsmażamy przez 3-4 minuty, po czym w garnku ląduje dynia. Gdy wymieszamy całość, warzywa zalewamy wodą lub wywarem, może być także łagodny rosół i pod przykryciem gotujemy całość przez około 15 minut. W tym czasie kroimy na mniejsze kawałki opakowanie sera camembert. Do gorącej zupy dodajemy przyprawy, sól, pieprz, czerwoną słodką paprykę oraz pokrojony przed chwilą ser. Całość mieszamy i pozostawiamy jeszcze na około 2-3 minuty, aż ser zacznie się rozpuszczać pod wpływem temperatury. Wtedy wystarczy tylko zblendować zupę na gładki krem i jest już gotowa. W zależności jak dużo dodacie wody lub rosołu, taka będzie gęstość zupy. Podajemy ją z chipsami z boczku, które zrobimy podsmażając plastry z cienko krojonego boczku na patelni do ulubionego poziomu chrupkości. Z pewnych składników otrzymamy 2 porcje zupy. Można podwoić składniki, aby przygotować ją dla większej ilości osób lub na kilka dni. Chipsy z boczku dodajemy do zupy dopiero chwilę przed podaniem,
wtedy zachowują swoją chrupkość na dłużej. Jako trzeci posiłek zrobimy zapiekankę pełną warzyw z dodatkiem kurczaka. Danie dla całej rodziny z dodatkiem serów idealnie sprawdzi się na obiad, kolację lub także jako posiłek do pracy. Na początku szykujemy wszystkie składniki. Będą nam potrzebne pomidory, mogą być one większe lub też koktajlowe, jedna średnia cukinia, a także cebula i ząbki czosnku. Wszystko kroimy na mniejsze kawałki. Do naczynia do zapiekania przykładamy podzielonego na różdżki brokuła. Można użyć także mrożonego. W tym czasie uruchamiamy już piekarnik i ustawiamy temperaturę 180 stopni, aby zdążył się nagrzać. Następnie do brokułów dodajemy wszystkie składniki. Między różyczki wkładamy plastry cukinii oraz kawałki pociętej piersi z kurczaka. Całość posypujemy cebulą rozdzieloną na piórka oraz czosnkiem, a także układamy pomidory. Warzywa z mięsem polewamy oliwą z oliwek i zalewamy śmietanką. Doprawiamy do smaku przyprawami, solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi czy innymi suszonymi ziołami. Na końcu dodajemy jeszcze kilka kawałków suszonych pomidorów, które fajnie tutaj dopełnią smakiem całość. I tak przygotowaną zapiekankę posypujemy serami. Będzie to tarta grana padano, można użyć także parmezanu, a na końcu tarta mozzarella. Dla ostrzejszego smaku można użyć cheddara. Całość wstawiamy następnie do nagrzanego piekarnika, opcja grzania góra-dół, na około 50 minut do godziny. Na ostatnie kilka minut można włączyć termoobieg, aby wierzch ładnie się przypiekł. Zapiekanka jest gotowa. Listę składników oraz jej makro znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zapraszam Was do wypróbowania przepisów i pozostawienia komentarza, który przepis przypadł Wam najbardziej do gustu.